Żegnamy się z Belize i witamy się, moi drodzy, z Gwatemalą. Ale niech ich tam ręka boska dorwie za to oszukiwanie. I powiem wam, że normalnie aż brwi nie czuję, nosa nie czuję. Ale mnie przetrzebiło. Witam serdecznie, szanowni państwo, witam starych widzów, jak i nowo przybyłych na kanał. Moi drodzy, jest to pierwszy odcinek z serii Gwatemala, jak to daleko. Jesteśmy jeszcze w Belize i dosłownie za 20 km mamy już granicę z Gwatemalą. I co? I zaczyna się nowa przygoda. Powiem wam, że byłem taki zmęczony ogólnie przez ostatnie 2 dni, że musiałem trochę odpocząć tutaj w hostelu w San Ignacio. Trochę pomontować, żebyście mieli co oglądać. I z drugiej strony to był bardzo dobry krok. Chciałem jeszcze tutaj po San Ignacio trochę pochodzić, ale już mi się odechciało, powiem wam, wiecie? Więc jadę do Gwatemali. Innym razem pochodzę sobie po San Ignacio. W każdym razie jedziemy do Gwatemali. Tutaj gdzieś powinna być wylotówka. Wylotówka jest tutaj. No i przy okazji, jak będę iść na wylotówkę, to trochę San Ignacio zobaczycie. Rude boy, drink and go. Śmieszne są te plakaty. Jedziemy do kraju dziwnego. Jedziemy do kraju, który nie uznał ogólnie niezależności Belize w 1981 roku, ale już po 10 latach, no takich burzliwych, powiedziałbym, pertratacji, napięć, no uznał Belizę, ale nie uznał granic, które Belize wyznaczyło. Więc moi drodzy, wciąż jest spór między Belizą i Gwatemalą. Serio? Naprawdę? Taki, powiedziałbym, nieoficjalny, o granicę. No ale to wszędzie ludzie się biją o wszystko, powiem wam szczerze. Każdy chce mieć więcej. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej, bo my tutaj ciężko pracujemy z chłopakami. Asfalt lejemy. Asfalt lejemy. No muszę powiedzieć, chłopaki równo wylali asfalcik. Robota się chwali. Kierownik dróg, kierownik prac drogowych, oczywiście, no. Jeszcze tutaj muszę ogarnąć, bo tu będzie dopiero lany. No to jest przygotowana powierzchnia pod asfalt, moi drodzy, więc proszę, żeby was tutaj nie zmyliło. Ale podoba mi się ich praca, bardzo dobrze. Chicken bus and thing too. But this is not fun. No? Yeah, right. We have a house over here on the hill. Oh, nice. That's where we live. Złapałem idealnego gościa. Kanadyjczyka, który 20 lat tutaj w Belize mieszka. Tylko dlatego, że 20 lat temu jak podróżował, to poznał kobietę tutaj. No i ma z nią 2 dzieci. No i tak mieszkają sobie, moi drodzy, 2 lata tu, 2 lata w Kanadzie. Więc dzieci znają i hiszpański, i angielski. Witam. O, proszę bardzo, czego się boję? Nie boję się, ale gość powiedział coś takiego. Mówi: Tomek, jak chcesz się szybko nauczyć języka, to jest jedna skuteczna rada. Pytaj, co to i jak się wymawia. What is this? Albo como se dice, na przykład po hiszpańsku. No i faktycznie jest to rada, która pozwala nauczyć się języka. Taka dziecięca. Co to jest? Jak się mówi? I ja będę to stosować. Ja to stosuję w sumie. A tutaj jakaś działeczka. Arizona, Grano Canyon State. I widzicie, tutaj to oznacza, że tutaj jacyś Amerykanie mają swoją działkę. Tam na przykład jakaś willa stoi, która trzyma trzodę chlebną. O kurczę, tam nawet cmentarz swój mają. Sprzedają na mięso krowy. A to zawsze był dobry biznes. Amerykanie przyjeżdżają tutaj. Nie ma co się dziwić, moi drodzy. Nie ma co się dziwić dla przeciętnego emeryta, który ma całkiem dobrą emeryturę. Nawet przeciętną, bym powiedział. To i tak będzie mu się żyło lepiej. Na lepszym poziomie, na wyższym poziomie niż w takiej Ameryce. I z tego miejsca chciałem serdecznie pozdrowić zwłaszcza wszystkich Polaków z Arizony, no i rzecz jasna ze Stanów, całą Polonię. To jest droga między Belize a Gwatemalą. Wzięli się w końcu za nią. Myślę, że jak wy już będziecie tutaj jechać, no to już będzie zrobiona.
Ja jeszcze mam kawałek do przejechania, chyba z 15 km do granicy. No i będę działać. Jesteśmy w ostatniej miejscowości przed granicą. Ciekaw jestem, czy będą opłaty, ale o tym jeszcze wspomnę zaraz, o tej kuriozalnej w ogóle kwestii dotyczącej ruchu bezwizowego i opłat, bo to jest naprawdę ciekawe i wprawia w zadumę. Czy chcecie, czy nie chcecie, szczęście dzisiaj mnie nie opuszcza. Dostałem podwiezienie pod samą granicę, moi drodzy. To się nazywa szczęście kierownika. Bary, nightcluby, kasyna, jakieś takie małe, lokalne, mam na myśli takie miejsca, gdzie są maszyny do gry. To właśnie tutaj, przy granicy. Dlaczego? Alkohol tani w Gwatemali, to i w miarę tani po stronie belizyjskiej, bo z Beliz przyjeżdżają, kupują w Gwatemali, przywożą do Beliz, sprzedają nieco drożej niż w Gwatemali, no i jest zarobek. Tu już granica. Zobaczcie, jaki spokój, jaki porządek. Czyż nie? To nie to, co w Afryce. Ale dostałem podwiezienie. Czaicie? Pod samą granicę. Ale jaja. Słuchajcie, z tymi opłatami wizowymi, no to jest śmiech na sali. Jest ranking paszportów, które są silne i które na przykład do jakichś tam krajów, nie wiem, tam 170 paru, nie potrzebujemy wizy. Prawda jednak jest taka, że oficjalnie nie potrzebujemy tej wizy i ten proces wjazdu jest po prostu bardziej ułatwiony, ale w rzeczywistości jest tak, że w niektórych krajach jest cała masa opłat, tak jak na przykład tutaj. Tutaj, żeby wyjechać z Belize teraz, muszę zapłacić tak zwaną opłatę wyjazdową. Pomimo że opłaty wjazdowej nie było, to płacę 100 zł, czyli $20. No to tak przyzwoicie. Czyli powiedziałbym, jak taka standardowa wiza $20–30 w Azji. Przychodzisz, płacisz, dostajesz pieczątkę i tyle. Ewentualnie czasami w ogóle w Afryce jest ciekawiej, bo w Afryce na tego typu granicach to jest rozgardiasz i chaos, ale tam to po prostu cię, wiecie, tam charge'ują $150 wiza i lecisz, nie za pieczątkę po prostu. W każdym razie, mało jest krajów, niewiele jest krajów, w których po prostu naprawdę wjeżdżasz za darmo i wyjeżdżasz za darmo. Żebyście po prostu byli świadomi tego. To, że wizy nie ma, to nie oznacza, że się nie płaci za pieczątkę. Bo jak nie zapłacisz, to cię nie wypuszczą albo nie wpuszczą, no. Więc to jest takie, wiecie, takie pisane piórem po wodzie. Papa Belize. Żegnamy się z Belize i witamy się, moi drodzy, z Gwatemalą. Jest Gwatemala. Mamy pieczęć gwatemalską. Wydacie wiarę? Ja nie wiem, powiem wam, że te przekraczanie granic, kolejny raz się powtórzy 1478 na odcinkach, że przekraczanie granic to jest przekraczanie granicy mentalnej. Opłata rzecz jasna była $20, żeby wyjść z Belize do Gwatemali normalnie, ale pewnie jak będę wychodzić z Gwatemali, to pewnie to też będę musiał zapłacić, ale godzę się z tym. Jestem po stronie gwatemalskiej. Witam was serdecznie z tego właśnie przybytku na świecie, ale przechodzę z Belize, w Belize wszyscy po angielsku, przechodzę granicę i tutaj już dopiero co 5. osoba coś tam po angielsku.
Niesamowite. No słuchajcie, teraz to po prostu hiszpański, jeszcze raz hiszpański. Ćwiczymy. Szefie, zapraszam w nową serię, w nową podróż. Senior idzie na stronę brazylijską, chciałem powiedzieć belizyjską. Senior. I teraz, moi drodzy, kolejny raz musimy się zderzyć zderzyć ze światem zewnętrznym, zderzyć z nową rzeczywistością, zderzyć z nowym językiem, cenami. I ponoć piszą w różnych źródłach w internecie, że tutaj w Gwatemali trzeba uważać, bo tutaj są podawane bardzo często tak zwane ceny dla turystów, artystów, no i rzecz jasna ceny dla lokalnych. No i często oszukują. Takie jest, no tak się mówi o Gwatemali, że często oszukują. No zobaczymy, no. Mam nadzieję, że nie jest to prawda. Ale tutaj już widzę, co widzę? Regularna 20-30, załóżmy, że regularne paliwo kosztuje. Więc jeżeli ono kosztuje 30, no to będzie kosztowało... Liczę, 15 zł wychodzi, ale to za galon. Czyli za galon to wychodzi, w sensie za litr to wychodzi mniej więcej 4 zł. Więc jeszcze przyzwoicie. W lokalnym sklepie maszynki pograć można. Kurczę, to mi przypomina dzieciństwo i Pegasusa. Pamiętacie? Tutaj lody. Zaraz zapytam ziomka, ile powinienem dostać za 100 dolców. Bo coś mnie tam na granicy oszukiwali trochę, tak czuję. Dacie wiarę, jak zapytałem gościa na granicy, ile da mi za 100 dolców, to powiedział mi kwotę 340. Czyli tyle, ile wydał mi za 50 dolców normalnie. Ale gość chciał mnie przekręcić. Chciał zrobić interes życia na El Polaco. Ale El Polaco się nie dał. O kurde! To ja już wam mówię, że tutaj w Gwatemali nosa trzeba mieć bardziej czujnego niż nam się wydaje, moi drodzy. O, widzę, że bingo tutaj też ogólnie popularne. W krajach tego typu pokroju jak Gwatemala czy Belize, no i Czarina, nie wierzę takim. Jak jest ukryta, to nie można im wierzyć, bo może wystrzelić jak rakieta. Wszystko jest, moi drodzy, ale tutaj hazard w takich krajach to jest, wiecie. O, bank. Idę sprawdzić, czy mogę z automatu z pieniędzmi wypłacić pieniądze. O kurde, dobrze powiedziane, ty. Ile żyję, ile podróżuję. Pierwszy raz w życiu spotkałem się z tak długą obsługą wymiany waluty. No bo tam nie chcieli, konikom nie ma co wierzyć. W banku lokalnym zawsze jest lepsza opcja. Ale ta babka to w ogóle szalona jakaś. Ona mnie wypytała o wszystko. Nawet o... Hello guys. Nawet o osoby, które potencjalnie mogą mnie znać. Pytała mnie o rodzeństwo, o osoby, które mogą mnie znać, o mój adres zamieszkania. Żeby wymienić walutę, musiałem się zarejestrować. Ona musiała mnie zarejestrować. Trwało to godzinę, ale godzinę w klimatyzowanym pomieszczeniu, więc spoko. Ciekaw jestem tego, czy realnie tutaj będzie taniej podróżować, czy jednak nie. Idę zobaczyć, ile kola kosztuje. To jest najlepszy wyznacznik. Patrzcie, jakie Hola amigos. Patrzcie, jakie tutaj tuby tego napojów. Naranja, pomarańcz. Tutaj, takie cuda. Tak cholera myślałem. Tam w sklepie przy granicy gość do mnie mówił 8, a tutaj 4 kosztuje. No, wałują, już na wstępie wałują, ale niech ich tam ręka boska dorwie za to oszukiwanie. Zobaczcie, piwo ogólnie, alkohol jest tutaj bardzo tani, o tym jeszcze opowiem. Ale sprzedają wodę w workach, taką jak w Afryce. I tutaj różne są soczki w workach. Wiśniowe, nie grejpfrutowe, tylko zabrakło mi słowa. Grapes. Ruszamy na autostopa, w sensie na wylotówkę z miasta.
i będziemy się kierować pomalutku w kierunku miejscowości Flores. Stara, tradycyjna chata. W sensie ona taka tradycyjna nie jest, bo jest relatywnie nowa, ale tradycyjny jest dach. Widzicie? Strzecha. Z czego to jest? Kurczę, ciężko mi powiedzieć. Może z kukurydzy? Taka ułożona, nie wiem, ciężko mi powiedzieć z tej odległości, ale na to położona blacha falista. Ogólnie dach można przekryć wszystkim, począwszy od liści banana po przeróżne inne rośliny, których liście są rozłożyste. No i czemu blacha falista? Bo wytrzymała. No, posłuży kilka lat, albo nawet kilkanaście, a nie to co roślinna, naturalna nakładka, którą trzeba wymieniać przeważnie po każdej porze deszczowej albo naprawić trochę. Ludziom się nie chce, ale jak żyjesz pod blachą, to tam pali tak w kopułę, że ty sobie nie wyobrażasz. Jest tak gorąco po prostu, że to jest po prostu to jest nie do opisania. Jak blacha po prostu absorbuje ciepło, ale jest wytrzymała. Włóczęgostwo Guatemalos. Chcę zaznaczyć, że są dwie rzeczy, o których warto powiedzieć, które wyróżniają Gwatemalę na tle innych krajów w Ameryce Łacińskiej. Moi szanowni widzowie! Dzięki, Paula. Najważniejsze. Czy wiecie, że w ogóle Gwatemala to najbardziej aktywny wulkanicznie rejon świata? To po pierwsze, gdybym nie opublikował filmu przez, załóżmy, tydzień, w tym okresie, w którym jesteśmy teraz, to oznacza, że wulkan wywalił i mi sandały spaliło. O! A! I jeszcze bardzo ważny aspekt, przysiądę, bo to też bardzo ważne, to fakt, że w Gwatemali kultura i tradycja bardzo ładnie się tutaj zachowują i się osadziły. Dlaczego tak mówię? Dzięki, Paweł. Mówię dlatego tak, że tutaj nawet częściej usłyszysz język Majów i dialekty różne związane z językiem Majów niż język hiszpański, wbrew pozorom. O języku angielskim zapomnijcie, bo to jest jakiś kosmos, na który tutaj nie mają przestrzeni. O, tam na tym niebieskim pojechała policja. I powiem wam, że no muszę naprawdę pochwalić tą część świata i policjantów, bo nie zawracali mi jeszcze ani razu gitary. Militaria, czyli wojskowi tak samo, z czego jestem naprawdę bardzo dumny. I to nie jest Afryka. W sumie oszukują już na początku jak w Afryce, ale problemów takich, powiedziałbym, z policją czy z wojskiem na obecny moment nie uświadczyłem, co mnie bardzo, bardzo cieszy, moi drodzy. Kto tu krzyczy, kto tu krzyczy? Czarinka, gwatemalska pierwsza. Piękna. Więcej jest. Evacuation. To jest bossem. To złapał stopa. Pierwsze auto i zatrzymane. Jedziemy, zwiedzamy, obserwujemy, delektujemy się. Gwatemala, ponad 17 milionów ludzi, nawet można powiedzieć 18. Względem Belize, no to moi drodzy, to jest naprawdę bardzo dużo. Tutaj pomalutku. Motorek to by była fajna sprawa. Nie wiem, czy wam wspominałem, że zdałem egzamin teoretyczny na motor, na prawo jazdy na motor, kategorię A, tą najwyższą, i teraz pozostało zrobić tylko praktykę, ale z przyczyn technicznych, że jestem tutaj w Gwatemali, więc tej praktyki na razie nie mogę zrobić. Jak wrócę do Białegostoku, no to rzecz jasna nadrobię. No i zobaczymy, może w odcinkach kolejnych seriach, projektach podróżniczych ujrzycie motor. Jak panisko siedzę, moi drodzy, na oponie. A w oponie jest tutaj, gdzie felga, takie wgłębienie, więc elegancko sobie siedzę i dobrze się mam tutaj. Najgorzej to nogi, no bo takie opalone będą mocno. Proszę zobaczyć, moi drodzy, ile terenu. To prywatny, chciałem powiedzieć, na namiot. W każdym razie nawet na... O,
to są takie ala chicken busy popularne, którymi za niewielką opłatę 100 km, mniej więcej 20 zł można przejechać. Ale dlaczego lepiej siedzieć na pace niż w takim chicken busie? Już Wam tłumaczę. Tutaj jest komfort, tu jest wentylacja, nie ma smrodu, a w takich busach, moi drodzy, no to niestety nie jest zbyt ciekawie. Więc to jest luksus, to co teraz widzicie na filmie. I żeby nie było, to jest luksus z mojego punktu widzenia, bo dla niektórych komfort tego, że autobus przyjedzie, odbierze go, zapłaci i dojedzie, to jest, wiecie, to jest ważniejsze. Ja mam trochę inne postrzeganie podróży. Ja sobie stawiam ponad wszystko komfort podróży. Właśnie tak jak wygląda on teraz. Ale to pomotane. Już zaczyna się teren górzysty. Maszyna ledwo daje radę, ale powiem Wam, że ilość checkpointów też daje do myślenia. Wojskowych z bronią daje do myślenia mocno. Będzie w nocy zimno. Pod namiotem. Ciężarówka załadowana jakimś złomem ledwo wjechała, w sensie ledwo, no tak wolno. Ale powiem Wam, że jednak te widoki to jest coś. Nie mówię o tych krzakach po lewej, ale o tej przestrzeni, którą tutaj na lewo widzimy między innymi teraz. Jakaś wioseczka malutka. Mój ziomek słucha tak głośno muzyki, że tam ogłuchnie po tej trasie. Kościółek, jakaś hacienda, podatki. Nie wiem, co to znaczy. Złom z Belize. I to się opłaca. Chyba. Czy Wy też macie takie złudzenie, jakieś dziwne optyczne? Jakby te chmury normalnie napierały na nas ostro. Zobaczcie, jakie poletka kukurydzy, a nie jedzenie, ale mało wartościowe. Mój kolega tutaj się zatrzymuje. Ja wysiadłem, powiem Wam, że normalnie aż brwi nie czuję, nosa nie czuję. Ale mnie przetrzewiło. Co to jest, ty? Gwatemala, to wygląda jak kibel publiczny. A to jest jakiś sklepik z hamakiem. O, taki hamak to, panie kochany, z bawełny, to i kierownik by przywłaszczył za kilka monet. No fajny. Tak na balkonie, na tarasie powiesić sobie. Tak to można żyć, kierowniku. Zobaczcie, te konie na patyku, one takie popularne są tutaj. Ale też nie można zapomnieć o latawcach, którymi dzieci kochają się bawić w Gwatemali. Pan chce mi hamak sprzedać, ale ja nie mam miejsca. Ale zobaczcie, jeszcze jakie krzesełko leżaki są zrobione. Sam pan robi i tak zarabia. A to jest z takiej nici plastikowej. Znaczy z takiej, to nie jest nić, słowa mi zabrakło, ale wiecie, o co chodzi. My się rozumiemy bez słów. Proszę zobaczyć, to są winowajcy. Nie tylko komary są groźne, ale takie też muchy. Gryzą jak cholera i później śnieg taki wychodzi praktycznie. Trzeba też uważać. 36 lat trwała wojna domowa w Gwatemali między rządem a lewicą, która walczyła o równość.
Zaraz wam powiem, w 96 roku ta wojna się zakończyła, czy relatywnie niedawno. I zobaczcie, jaki świat jest ciekawy. Kiedy my w 96 spijaliśmy szklankę kakao, to tutaj walczyli. Ja idę do tego Flores, 10 km, o proszę, Arab, medycyna weterina. Ciekawe, czy tutaj Araby ogólnie są, pewnie są, ale u bogatych ludzi. A z tym konfliktem, no to ta wojna domowa była wynikiem tych głębokich nierówności społecznych, które charakteryzowały Gwatemalę przez dekady. I większość ziemi znajdowała się w rękach niewielkiej grupy elit, podczas gdy reszta ludności, zwłaszcza rdzenni mieszkańcy, żyła w skrajnym ubóstwie, moi drodzy. Dawno nie łapałem w tak słabych warunkach, że pobocze zarośnięte, zasyfione. Ja się pytam, halo, halo, Gwatemala, gdzie kultura? Piękna amerykańska ciężarówka. Czy tylko mi ten baner i ten browar i ten orzeł wygląda na taki niemiecki? Możecie mnie sprostować, ale tak mi to wygląda. Dobra, łapię, ty, bo deszcz zaraz będzie. Jesteśmy w mieście Flores. Gracias, amigos. Moi koledzy podwieźli. Gracias, amigo. Mucho bueno. Pipa. Słuchajcie, wiecie, jak po hiszpańsku się nazywa beczkowóz? Pipa. Czujecie to? Elegancko, moi kumple. Kumple, jakich mało. Tutaj supermarket. Ale coś nie... Zobaczcie, jakie mam pogryzione nogi. Zobaczcie na to. Tak to jest w podróży. Słuchajcie, idziemy jeszcze do supermarketu. Pokażę wam ceny w Gwatemali i będziemy zamykać dzisiejszy odcinek. Jesteśmy w środku. To jest taki shopping mall. Ale zobaczcie, jaki internet jest w sumie drogi. 7 dni 3 gigabajty kosztuje 15 zł. 30 dni 10 gigabajtów kosztuje 55 zł. I to są ceny, moi drodzy. Pomidorki 4 zł. Tak mniej więcej. Cebula 4 zł. Ta 4 z kawałeczkiem. Moi drodzy. Bulwa, moi drodzy, 10 to będzie 5 zł za bulwę. Okej, cena. Całkiem przyzwoicie. No i to mi się podoba, 2 zł za banany. Ananas, moi drodzy, proszę ja was, 5 zł niecałe. Kalafior nieco ponad 5 zł, 6 zł. Brokuł już troszkę droższy, 7, prawie 8 zł. Ty, ale jaja. No nie wierzę, ty kurki mają. Anakti. Ale faza. 15 zł za tyle kurek. Nie wiem, czy to jest 10 gram nawet. Ale jaja, to tego się nie spodziewałem, że kurki mają. Gwoździe mocy mi się skończyły. Ciekawe, czy znajdę. Jak po hiszpańsku są goździki? Ktoś mi powie? No w takim tym to powinienem znaleźć, moi drodzy. Kurczę. Szukam gwoździe, to jest podstawa w podróży, pamiętajcie. Byki. Klawo to się nazywa, klawo. Proszę zobaczyć. Bierzemy 2 paki. Klawo są zawsze spoko. Zobaczcie, jak tutaj jedzenie jest naprawdę tanie. Ja pierdzielę, cała paka takiej fasoli. Proszę ja was, 5 zł. Albo nawet jeszcze taniej, z cebulką można. A nie, to cebulka tylko na rysunku. Ale 4 zł, no co to jest, moi drodzy? W porównaniu do Belize, to jesteśmy teraz, powiem szczerze, w raju. Jeszcze wykałaczki do uszu, żeby lepiej słyszeć ludzi, jak do mnie mówią. Nie, ale w podróży o higienę, moi drodzy, trzeba dbać. Nie chcę nic mówić, tutaj jest nawet taniej niż
niż ogólnie w Meksyku. A to są meksykańskie rzeczy. Powiem wam, że ja pierdzielę 7 zł taka buła tego, serków topionych. W końcu jesteś w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. To jest importowane, więc to na pewno będzie droższe, ale wciąż nie jest aż tak drogie. To jest 12 zł. Z prezydenta francuskie, też importowane, 200 gram. Proszę. Zapomniałeś koszyka? Nie ma problemu. Stoją blisko w sklepie. Przepraszam, że przeszkadzam. O. To mi się podoba, kierowniku. Można tak żyć. Jogurt kremowy, tradycyjny, 10 zł. Ale to może jakiś fancy. Mleko czekoladowe. Skusiło mnie. Bierem. Patrona. 800 ml. Około 7,50. Olej zwykły ze słonecznika. Zupy, Maggi, Knorr. Czego dusza zapragnie. Negro. Fasolowa. Makarony 2 zł. Makarony złotówka 2,50. Takie bardzo przyzwoite 5 zł, większa paka. 30 jajek 25 zł, ale to są droższe. 15 jajek to będzie 5, 10, 15, 20, 25 zł. 800 gram mąki kukurydzianej około 6-7 zł. Zasada puszki coli, czyli będzie to kosztowało mniej więcej 2,50 taka puszka. Nie wiem ile, dajcie znać ile kosztuje w Polsce puszka coli. To będzie mieć punkt wyjścia. Butelka nieco więcej, około 3,50. Duża butla 2,5 litra to jest około moi drodzy 8-9 zł. Padajcie na to. Parówki w puszce. Nie, tego to nie bierzemy. Aż takimi świrami to jeszcze nie jesteśmy. Słuchajcie, powiem szczerze, że pierwsze wrażenie w Gwatemali jest naprawdę mocne i naprawdę bardzo pozytywne. Kraj wydaje się taki, powiedziałbym, wręcz zorganizowany w tej części świata. Bo rzecz jasna, w zależności do czego porównujesz. Jak porównujesz do Afryki, no to będzie tutaj naprawdę organizacja super, ale jak porównujesz na przykład, moi drodzy, do Europy, do takiej Polski, no to już będzie trochę gorzej. Zawsze punkt wyjścia porównawczego. Niemniej jednak, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za tą wspólną podróż i przebicie się z granicy Belize, Gwatemala. Moi drodzy, kapelusz, kurde, już myślałem, że zgubiłem. O kurczę, ale by było. Ja będę dzisiaj mieszkać tam. Znajdę jakiś hostelik tani. Pokimam sobie. I co? I w następnym odcinku zabieram was do miejscowości Flores. Żebyśmy sobie pochodzili, pogrzebali w historii. I tak o. Więc zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek dalej. Żeby się kierowniku darzyło i żeby sandał nigdy się nie rozwiązał. Prawda? Zobaczcie jak ładnie. Leche sobre chocolate. Mleko czekoladowe. Test kierowniczy. Powiem wam, że tak, dupy nie urywa. Nie powinno urwać, ale też nie jest złe. Jest takie, powiedziałbym, w miarę przyjemne. I nie jest takie sztuczne. Dobrze to świadczy. Znaczy, trochę jest takie sztuczne, no nie będę wam ściemniał. Ziomek, co buty czyści, przeszedł, popatrzył na moje sandały i zwątpił. Trzymajcie się, do usłyszenia w drugim odcinku za 2 dni, najprawdopodobniej. No może za 3. Pilnujmy się. Oglądajmy. Wyjaśnijcie mi, dlaczego jest tutaj tak dużo wojska i tak dużo ogólnie ludzi uzbrojonych. O co chodzi, ty? Sytuacja stabilna. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, kończymy, moi drodzy. Pa, pa!